Rzeczywistość mnie nudzi. Dlatego właśnie recenzuję okulary VR. Nie headset VR, tylko okulary VR HTC Vive Flow. Idea genialna. A z wykonaniem? Z wykonaniem się dzisiaj dowiecie, bo jest to recenzja, w której się dowiecie o wszystkich zaletach, wadach i ogółem o ogólnym użytkowaniu tych okularów. Zapraszam. HTC Vive Flow, czyli pierwsze, na pewno które mam w ręku, a wydaje mi się, że pierwsze okulary VR. To jest rewolucja, którą HTC zaserwowała nam w zeszłym roku. W świecie, w którym mamy bardzo dużo headsetów, chcemy, żeby one były bezprzewodowe, żeby nie było bardzo dużo kabli, HTC stwierdziło, że zrobi coś bardzo, bardzo minimalistycznego, lekkiego, maleńkiego. Okulary. Pierwsze, co mi się rzuciło na myśl, no to będą okulary AR, ale nie, to są okulary VR, czyli całkowicie do wirtualnej rzeczywistości. Jeżeli chodzi o ich wykorzystanie, to o tym wszystkim opowiem Wam w trakcie tej recenzji, bo jest to naprawdę szczytny sprzęt, genialna idea. A z wykonaniem już jest różnie. Więc zacznijmy od podstawowych informacji. Te okulary są okularami VR, czyli są okularami do rzeczywistości wirtualnej, nie rozszerzonej, czyli to nie jest ten świat, w którym na coś, co widzimy, nakłada się świat wirtualny, tylko całkowicie przenosimy się do świata wirtualnego. HTC Vive Focus, HTC Vive Pro, Oculus Quest, PSVR. Tutaj to jest ta liga, a tylko że zamiast ogromnego headsetu i wielkich kontrolerów mamy takie małe okularki. Więc jeżeli chodzi o te okulary, to tak, jest to nietypowy sprzęt. Zacznijmy od kontrolerów, których nie ma, bo wszystkim kontrolujemy za pomocą naszego telefonu, co jest dużą zaletą, no bo one są naprawdę mobilne. I ogółem ich idea jest taka, że mają być mobilne, macie możliwość ich zabrania wszędzie. Okulary są, pierwsze zaskoczenie, przewodowe. Myślimy, że są bezprzewodowe, ale nie do końca. Żeby działać, one nie mają żadnej praktycznie baterii. Jedyna bateria, która w nich jest po to, żeby nas poinformować, żebyśmy szybko podpięli jakieś zasilanie. Więc mamy do nich kabelek USB-C, w zestawie zresztą USB-C do USB-C, który musimy podpiąć albo do stałego zasilania typu do gniazdka, albo do powerbanka, albo na przykład do zasilania w samochodzie. To jest pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, bo gdy zobaczyłem pierwsze te okulary i je po prostu nałożyłem, chciałem je odpalić, no to pojawił się problem, bo po prostu nie działały. One będą działały dopiero, gdy podłączycie je do stałego zasilania. Więc niby mobilnie, ale trochę nie do końca. Druga ważna rzecz dotycząca tych okularów, bo o takich ważnych zdecydowałem się powiedzieć na początku, jest to, jakie telefony wspiera. Wspominałem Wam o tym, że kontrolerem jest telefon. Otóż niestety, ale nie mamy wsparcia dla iOS-a. Więc produkty od Apple'a odpadają, to było moje lekkie zaskoczenie. Wyłącznie Android jest wspierany przez HTC Vive Flow. Mam nadzieję, że z czasem Vive sprawi, że one będą również komunikowały się z iOS-em, ale na ten moment niestety tylko i wyłącznie Android. Więc to są takie podstawowe informacje. Przejdźmy sobie do jego budowy. Okulary są super lekkie. Ważą zaledwie 189 gram. Kabel, który jest do nich podpięty, potrzebny, który waży tam w okolicach 50 gram, to jest prawie 1/4 wagi całego sprzętu. Więc naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o budowę, tak jak widzicie, okulary tak. Z przodu mamy dwie kamerki, dzięki którym możemy przechodzić w świat rzeczywisty i widzieć to, co się przed nami dzieje, aczkolwiek jest ta jakość dosyć słaba, więc o wiele prościej jest je po prostu ściągnąć, moim zdaniem. Same okulary mają tutaj taką bardzo przyjemną tkaninę, która odcina nam światło i odcina drastycznie. Ja w tym momencie mam z siebie wycelowane 3 silne światła, które mnie doświetlają, a teraz mam idealną czerń. Kompletnie nic nie widzę. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o budowę, jeżeli chodzi o ten materiał, bardzo fajny, bardzo przyjemny, bardzo mocno odcinający wszystko to, co się wokół nas dzieje. Plus magnetyczny. Magnetyczny, bo tutaj mamy soczewki, które pamiętają o tym, że istnieją ludzie, którzy noszą okulary, w tym ja. I możemy sobie dopasować soczewki do naszej wady wzroku. Czyli najpierw ściągamy sobie tą osłonkę, potem dopasowujemy sobie okulary tak, żeby widzieć jak najostrzej i z powrotem zakładamy osłonkę. Naprawdę fajne rozwiązanie.
Idąc dalej, jeżeli chodzi o przyciski, tutaj mamy włączenie i wyłączenie headsetu. Z tej strony mamy zmianę głośności głośników, do których za chwilkę podejdę. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o przyciski, to tyle. Włączamy, zmieniamy głośność i tyle. Tutaj mamy kabel zasilający, który mogliście już zobaczyć. Dosyć wygodne elementy za uszy, takie nie wiem, zauśniki, naduśniki, jakkolwiek to nazwiecie. Oraz głośniki. Głośniki, które są bardzo dobre, ale tutaj będzie w tej sekcji odnośnie tego, jak się z nich korzysta na co dzień. Okulary wyglądają dla mnie trochę jak takie super duże okulary przeciwsłoneczne. Nie wiem, takie lata 70. i jedziemy w naszym cabrio. Idealnie to pasuje. Po prostu pięknie. Nawet ten napis z boku Vive. Wszystko jest takie eleganckie, z dobrych materiałów wykonane. Odprowadzanie ciepła mamy tutaj z góry, a także z dołu. Nie jest ono specjalnie głośne, ale o tym też jeszcze wszystkim będę opowiadać. I to tyle, jeżeli chodzi o wygląd. Więc jak widzicie, dosyć spore okulary, gdybyśmy mieli nosić same okulary, ale w porównaniu do headsetów minimalizm. Teraz czas przejść do kontrolera, którym sterujemy tymi okularami, czyli do smartfona. Akurat ja mam tutaj Vivo, które do nas przysłało ostatnio smartfon na testy. Musimy ściągnąć aplikację Vive, połączyć z okularami Vive Flow i wtedy mamy taki podstawowy widok, który nam mówi tak naprawdę o tym, czy okulary są połączone, czy nie. I musimy dać zgody na wszystko. Praktycznie on tam chce dostęp do wszystkiego, ale głównie do usług dostępności, dzięki którym będziemy w stanie sterować naszym telefonem, który zresztą, gdy wchodzimy do świata VR, to jest mimo wszystko widoczny. Jeżeli chodzi o to, co widzimy na telefonie, to jest on podzielony jakby na 4 części za pomocą X-a. Na samej górze mamy wejście w menu w Vive, czyli tam mamy dostęp do wszystkich aplikacji i tak dalej. Z tej strony, czyli jakby z prawej strony, mamy spust, który najczęściej na przykład służy w grach do strzelania. Zresztą zobaczycie, jak będę strzelał w różnego rodzaju statki pirackie. Po lewej stronie mamy Select. To zależy od aplikacji danej, której będziecie korzystać, co jest potrzebne. No i na samym dole menu tej danej aplikacji. Możemy go sterować albo jednym palcem, aczkolwiek dla mnie najwygodniej jest 2 kciukami. I w ten sposób prezentuję mniej więcej, jak to wygląda. Układamy okulary i wyglądamy tak. Więc siedząc, w ten sposób sobie sterujemy. Gdy mamy telefon, to on tak naprawdę tutaj z środka daje taki jakby laserek, dzięki któremu możemy sterować na przykład po menu. W ten sposób. Tak to działa. W pierwszej chwili ciężko się w tym połapać. Musimy zawsze pamiętać o tym, żeby dać uprawnienia do dostępności, żeby one faktycznie działały, ale po czasie mimo wszystko zaczynamy już z tego korzystać. No i jest plus taki, że zabierając je ze sobą, bo one są sprzętem mobilnym, nie musimy mieć kolejnych kontrolerów, wystarczy telefon, który i tak mamy w ręku. Oczywiście, o ile mamy Androida. Opowiadając o kontrolerach, już trochę zdradziłem Wam, do czego te okulary są wykorzystywane najczęściej, czyli w sumie po co HTC je zrobiło. To są okulary, które mają nas odprężać. Więc ogółem, jeżeli chodzi o formę, w jakiej mamy działać, to nie mamy biegać po pokoju. Mamy raczej siedzieć tak jak teraz, mieć telefon i to jest dosyć forma statyczna, a te okulary mają nas odprężać, czyli na przykład wchodzimy do lasu, idziemy sobie wirtualnie lasem, albo jesteśmy nad morzem i słyszymy szum morza. Wchodzimy w świat taki wirtualny, gdzie mamy odpocząć. Do tego w głównej mierze zostały skonstruowane te okulary i główne aplikacje, które za chwilę zresztą zobaczycie, właśnie opowiadają o medytacji i o tego typu rzeczach. Więc jeżeli szukacie jakiegoś sprzętu, żeby odpocząć, no to te okulary zostały w dużej mierze pod to stworzone. Oczywiście nie tylko. Siedząc możemy również uczestniczyć w różnego rodzaju VR konferencjach. Specjalnie nie mówię wideo, bo jest to poziom wyżej, więc możemy za pomocą dedykowanej aplikacji wejść do świata, w którym będzie robiona jakaś konferencja. I o tym też będę Wam zresztą opowiadał. Na takiej konferencji widziałem te okulary po raz pierwszy, kiedy HTC mnie zaprosiło. Jest to o tyle łatwiejsze, że nie potrzebujemy całego headsetu, na przykład Focusa trójki, tylko takie okularki, wchodzimy, możemy się tam poruszać, zobaczyć, co ktoś nam chce pokazać, uczestniczyć w takiej konferencji za pomocą naszego awatara, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie. Ale to, co mnie naprawdę kupiło, to jest wykorzystywanie ich w samochodzie. Na ostatniej konferencji HTC pokazało,
że nawiązali współpracę z pewnym niemieckim startupem, który opatentował to, że nosząc takie okulary w samochodzie nie ma się choroby lokomocyjnej. Dzięki temu jadąc z tyłu przez wiele godzin, zamiast na przykład patrzeć się i liczyć drzewa, które Wam będą się miały, albo siedzieć z tabletem na nogach, możecie wejść w świat VR i tam się odprężyć, albo w coś pograć, bo gierki też Wam za chwilę pokażę, albo wziąć udział w VR konferencji, co też jest całkiem spoko. Co jest bardzo fajne w tych okularach jest to, że poruszając się w świecie rzeczywistym, odpowiednio poruszamy się w świecie VR-u. Czyli gdy samochód spowalnia, świat w VR-ze również spowalnia. Gdy samochód przyspiesza, świat w VR-ze również przyspiesza. To jest genialna rzecz. Z tego co wiem, oni zaczynają od Audi i w Audicach tych nowych będą właśnie takie funkcje, dzięki czemu właśnie wszystko to, co się wokół nas dzieje, będzie odpowiadało temu, co jest w okularach, no i nie będziemy mieli tej choroby lokomocyjnej, czyli nasz błędnik w ogóle nie będzie wariował, nasz umysł nie będzie się dziwił, czemu w sumie my siedzimy, nie ruszamy się, a wszystko nam leci, tylko to, co jest w świecie wirtualnym, będzie idealnie odpowiadało wszystkim odczuciom świata rzeczywistego. I to może naprawdę mocno zmienić to, w jaki sposób będziemy podróżować. No bo zamiast siedzieć i na smartfonie albo tablecie właśnie coś oglądać, wejdziemy całkowicie w świat VR i zobaczymy ogromny ekran tuż przed nami. Będziemy mogli tak oglądać film albo wchodzić do konferencji. Tutaj właśnie przy tej motoryzacji widzę największe wykorzystanie tych gogli. To przejdźmy teraz do specyfikacji, gdzie opowiemy sobie trochę więcej, nawiązując do tego filmu, o którym przed chwilką mówiłem. Jeżeli chodzi o kąt widzenia, no to mamy 100 stopni, więc jest to wystarczające, żeby oglądać film, trochę ruszyć głową lewo-prawo, ale będziemy widzieć krawędzie, jeżeli mocno będziemy się poruszać. O tym trzeba pamiętać, niestety. No wydaje mi się, że na oglądanie filmu spoko, a jeżeli chodzi na przykład, żeby się przejść po lesie, to zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Rozdzielczość to mamy 1600 na 1600 na jedno oko. Ok, nie jest to 5K. Widać, że nie jest to 5K. To nie jest tak, że wszystko będzie idealnie wyraźne, niestety. Nie jest to też taki super jakiś high-endowy headset, żeby wszystko było faktycznie wyraźne. 4 GB RAM, więc wszystko działa płynnie. 64 GB pamięci, więc też jak dla mnie to było w zupełności wystarczające. No i to jest to 89 gram, o których Wam wspominałem. To są takie podstawowe wartości tych słuchawek. 2 mikrofony, 2 głośniki, żeby nas było dobrze słychać, gdy jesteśmy na konferencji i żebyśmy my również dobrze słyszeli. Były technikalia, było to do czego one są, jak się z nich korzysta, to teraz jak z kwestią wygody użytkowania. Zacznijmy od plusa, czyli właśnie tego materiału, który jest bardzo przyjemny, bardzo wygodny i idealnie odcina nam światło. To jest zdecydowany plus. A jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to tak, gdy siedzimy nieruchomo, to wszystko jest ok. Gdy będziemy nimi ruszać, to w pewnym momencie one się mogą nawet ześlizgnąć odrobinę. Będą nam trochę chodzić, tak zresztą kilka osób również pisało w internecie, więc raczej jesteśmy nieruchomo, a nie latamy głową wszędzie wokół. Ten element, one są okularami, które powinny być bardzo wygodne. Aczkolwiek tutaj ten element taki ściskający dosyć mocno ściska. Więc gdy będziecie je nosić dłużej, na przykład godzinę albo ponad godzinę, to mogą Was po prostu boleć tutaj uszy albo przestrzeń tam nad uszami. Więc do oglądania na przykład filmów przez całą podróż, nie wiem, 10 godzin nie wytrzymacie raczej. Więc tutaj HTC powinno trochę popracować nad tym, żeby mimo wszystko ta wygoda była większa. Tak jak tutaj jest świetnie, tak tutaj jest zdecydowanie gorzej. Te okulary mają być takimi okularami do medytacji, do spokoju i tak dalej. Więc teoretycznie mówi się również o tym, że można w nich zasnąć. Puścić sobie jakąś fajną muzyczkę typu odgłosy lasu i zasnąć. Średni pomysł właśnie ze względu na ten element. Czyli jeżeli zaśniecie w tych okularach, to możecie się obudzić z dosyć dużym bólem w tym miejscu, więc na to zwróćcie uwagę. Ja raczej Wam tego nie rekomenduję, chyba że na przykład to będzie dopasowane do Waszej głowy, bo niekoniecznie to jest z każdą głową. Jeżeli chodzi o głośność, głośniczki pierwsza klasa. Naprawdę bardzo głośne, bardzo fajne. Na zewnątrz jakoś super nie słychać, a my jak wchodzimy, to wchodzimy w ten świat na całego. Więc tutaj HTC dało naprawdę wysokiej jakości głośniki.
szapoba. Odprowadzanie ciepła. Niektóre osoby mówiły, że jest dla nich dość głośne i słyszą mimo wszystko, jak okulary mocniej pracują. Ja nie mam aż takiego super słuchu, więc dla mnie one nie są specjalnie głośne i ja nie potwierdzam tego, żeby faktycznie słychać było to działanie odprowadzania ciepła, gdy z nich korzystamy dłużej. To teraz wejdźmy do świata VR i pokażę Wam, jak to wygląda tam. Możecie już zobaczyć świat wirtualny w goglach. Tutaj przed sobą mam mój telefon, mniej więcej taki jak posiadam Androida. Tak jak Wam wspominałem, dla iOS nie ma jeszcze rozwiązania. Więc tak, to co widzimy to jest ekran główny, dzięki któremu możemy się dostać do kilku podstawowych tych głównych aplikacji. Vive ASMR, sobie odpalimy kilka z nich. Zobaczyć, jak wygląda świat w goglach HTC Flow. Odpala się Viveport. Ogółem gogle są dla medytacji. I głównie te aplikacje, które tutaj są właśnie pod kątem medytacji. A teraz możecie zobaczyć, siedzę praktycznie w takim świecie dosyć sporym, wirtualnym. Jest kilka filmów, które mogę sobie odpalić. Właśnie takie, które mają mnie rozluźnić, bo o to w tym chodzi. Wejdźmy sobie do lasu. Nie ma już koronawirusa, więc lasy są otwarte. Albo właśnie to zostało pod to przygotowane. Film się ładuje. Forest Walk Part 1. No i idę sobie. Widzę granicę, więc bardziej jakbym był w bardzo dużym kinie, bo mam te 100 stopni, więc gdy patrzę się do przodu i trochę na boki spojrzę, no to jest lepiej. Gdy patrzę mocno, no to widzę, że jestem mimo wszystko w jakimś świecie wirtualnym. Ta rozdzielczość w sumie jest jaka jest. 1600 na 1600 to nie jest 5K, tak jak mieliśmy do czynienia z innymi goglami HTC, więc to wszystko jest takie lekko rozmazane, mimo że dostosowałem gogle do swojej wady wzroku, no ale powoli się przemieszczam i mogę sobie odprężyć się w lesie. Wycofamy się teraz z niego. Te aplikacje, które tutaj możecie zobaczyć, takie, których przed chwilką używałem, to są w głównej mierze właśnie dedykowane pod kątem różnego rodzaju medytacji. Ale nie tylko. Gdy sobie na przykład odpalimy Viveporta, on się trochę ładuje, ale już mi się odpala, no to mamy już dostęp do dużej ilości aplikacji. Mamy aplikacje, mamy gry, no i biblioteka to są moje apki. Jeżeli chodzi o cenę, to możecie zobaczyć, że one trochę kosztują. Tu akurat mam kilka kupionych, ale tutaj mam jakąś naturę za 33 zł, tutaj coś za 18 zł. Gdy wejdę sobie w gry, to jest tego nawet więcej. No mniej więcej 2 dyszki musimy wydać, czasami troszkę więcej za aplikację, albo wykupujecie subskrypcję, no i wtedy macie wszystkie te aplikacje za friko. Więc ogółem dzielimy sobie, tak jak wspominałem, na albo takie well-beingowe, medytacyjne aplikacje, albo na zwykłe gierki, ale niektóre są darmowe. Na przykład możemy sobie odpalić Pajać Czas. Nie są jakoś super skomplikowane, ale trochę ich jest. Jak sobie wejdziemy jeszcze raz do Viveportu, trochę tych gier jest, więc jeżeli sobie na przykład wykupicie tą subskrypcję i będziecie na przykład jechać w goglach samochodem, no to na pewno spędzicie ten czas w miarę przyjemnie. Tutaj sobie przejdźmy. Wszędzie w dole mam te aplikacje i możecie zobaczyć, że ich jest naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o sterowanie, no to jest ok. Jest ok, czasami pod dziwnym kątem się ustawia kontroler mojego telefonu i mam tak go jakby lekko przykrzywionego, ale to nie jest tylko w tym, tylko w większej ilości aplikacji to mam, w większej ilości sprzętów, więc może to jest mimo wszystko moja kwestia. Zobaczymy. To, co jest warte wspomnienia, to jest ViveSync. ViveSync, który bardziej, może teraz zobaczycie kilka fotek z konferencji HTC, gdzie widziałem te okulary po raz pierwszy, bo to jest właśnie bardziej
biznesowe rozwiązanie. Czyli to jest takie rozwiązanie, gdzie łączymy się z większą ilością osób, na przykład z naszymi znajomymi, ale bardziej z współpracownikami i prowadzimy jakieś spotkania, tak naprawdę VR spotkania je nazywam, nie wideo spotkania, gdzie dajmy na to, wszyscy się spotykają, mimo że są w kilku różnych miejscach na świecie. I zamiast zwykłego ekranu takiego wideo, no to mamy wszystkich fizycznie, ich awatary w świecie wirtualnym. Zresztą możecie zobaczyć teraz właśnie kilka takich ujęć. Kolejną rzeczą, no to możemy sobie oglądać filmy. Takim medium tutaj. Ja sobie odpaliłem jedną z takich propozycji. Odpalimy sobie, żeby był angielski, Dream Flight. Troszkę długie intro, ale możecie zobaczyć, jak wygląda właśnie oglądanie czegoś takiego. Te czasy ładowania pomiędzy aplikacjami i odpalaniem czymś, czasami to trochę trwa. Możecie zobaczyć, że napisy podążają za moim wzrokiem. Już o wiele lepszy jest zasięg, aczkolwiek jak szybko poruszam, to możecie, mam nadzieję, bo nie wiem, czy aż tak to widać, zobaczyć, że trochę mi ten czerń ucieka przede mną, czyli ciągle widzę, że jestem już wszystko w pełnym VR-ze. Jeżeli chodzi o ostrość, to jest ok, jak się skupię, to nie jest idealnie ostry obraz. Ciągle gada do mnie świecąca kulka w przestrzeni. Takie filmy typu widzicie, to jest taki interaktywny film, czyli ja mam potrząsnąć tym dzwoneczkiem, żeby tam kogoś obudzić. Jest to super wygodne, ale idea jest naprawdę fajna. Na przykład od razu mi się kojarzy Black Mirror, gdzie była to ciekawa aplikacja, że był film, ale był interaktywny. To jest jeszcze lepsze pod tym względem. Chociaż jakość pozostawia do życzenia trochę. Ale przyszła. Widzę Pegasusa. Widzę dziewczynkę, która do mnie mówiła. Ok. Ale możecie zobaczyć mniej więcej, jak wyglądają takie filmy. Ostatnią rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest przeglądarka. Odpalimy Firefox Reality, który tak naprawdę za chwilę znika, no ale ma być dedykowana przeglądarka od HTC, od Vive, których i może coś odpuścić na YouTubie. Puścimy na YouTubie, żebyście również zobaczyli, jak to się prezentuje. Pierwsze, co nam się rzuciło, no to SmartMe, no wiadomo. Przesuwamy za pomocą takiego przeciągania na telefonie. Ja mam z tym trochę problem i to zawsze gdzieś ucieka i to leci jakoś strasznie szybko, ale niemniej jednak da się. Da się. A teraz odpalmy, myślę, YouTube'a i zobaczmy, jak wygląda sam filmik. Więc będzie YouTube już od razu. Taka wisząca strona w przestrzeni. Dobrze, YouTube. Smykaj.
I myślę, że możemy puścić jakiś filmik Smart Me. Aktualnie mam telefon naprawdę już pod dziwnym kątem. On się jakby troszkę rozsynchronizowuje, może nie rozsynchronizowuje, ale jest pod dziwnym kątem i naprawdę jak mam idealnie przed siebie, to proszę, kursor jest gdzieś tam w przestrzeni. Niekoniecznie o tym mi chodziło. Daj mi jakiś mój filmik. Może być to. Dzisiaj testuję dla Was kolejne słuchawki bezprzewodowe. Tym razem będzie to Philips TAC 4205. Jak widzicie, nawet w sumie spoko to wygląda. Słuchawki bezprzewodowe Philipsa, raczej budżetowe. Jak się sprawdzają? Zaraz się dowiecie. I mogę sobie oglądać ten film w przestrzeni. Wydaje mi się, że zdecydowanie wygodniej niż na przykład na telefonie, gdybyśmy jechali samochodem. Czas wrócić do świata rzeczywistego. Ten dźwięk, który słyszeliście, nie był nagrywany żadnym specjalnym mikrofonem. To był dźwięk nagrywany mikrofonami z tego urządzenia. Prawda, że bardzo fajny? Naprawdę porządny. Jeżeli chodzi o audio, HTC Vive Flow, super sprawa. Czas na podsumowanie tych gogli. Dla kogo są, dla kogo nie są, ile kosztują, wady, zalety. Zacznijmy od tego, ile kosztują. Kosztują 2600 zł. HTC nigdy nie robiło tanich zestawów i tutaj mamy dość drogi. Od Oculusa, który kosztuje 1800, sporo droższy. No ale Oculus też jest sporo większy. Ten headset ma genialną ideę, no bo okulary, które mamy zakładać wszędzie i po prostu iść w świat, być w świecie wirtualnym, to jest genialna rzecz. Aczkolwiek fakt, że musimy być cały czas podpięci do zasilania. Ta bateryjka tylko i wyłącznie po to, żeby poinformować nas o tym, że potrzebuje jeszcze chwilę zasilania. No dzięki temu one są lekkie, coś za coś. Nie ma baterii, więc mamy lekkie okulary, ale musimy mieć powerbanka albo jakieś zasilanie. No i to, że nie można jest z nich korzystać z iOS-a, dla mnie duży minus, bo ja po prostu z nich nie będę korzystać, bo mam wszystko na iOS-ie. Androida mam tak naprawdę przy okazji tego, że robię testy innych rzeczy, więc to są bardziej dla androidowców okulary. Bardzo fajnie odcinają świat, taki zewnętrzny, czyli ten materiał jest naprawdę fajny. Wykorzystanie przy tym, żeby się odprężać, jakoś bardziej, dla mnie to nie było na tyle naturalne, ta rozdzielczość, ta grafika i to wszystko, żebym faktycznie zapomniał, że wchodzę do lasu, czy jestem nad morzem. Ale ja też nie jestem osobą, która jakoś się specjalnie rozluźnia, zawsze działam na wysokich obrotach. Dla mnie bardziej właśnie to wykorzystanie przy oglądaniu filmów, przy podróżach, to już zdecydowanie bardziej to mnie kupuje. I to mi się bardzo podoba, z tym, że to poprawki, tak? Czyli te okulary powinny być wygodne przez naprawdę długi okres czasu, a nie, że po godzinie już trochę wyjeżdżę z bólu, bo zbyt długo, bo Cię to uciska. Więc mam nadzieję, że nad tym HTC popracuje. Dla mnie to jest trochę gadżet. Jeżeli chodzi o headsety, Focus 3 dla biznesu super, Pro 2 dla graczy też super, to rewolucja. Zawsze pierwsze egzemplarze nie są jakieś super dopracowane. Potrzeba trochę czasu, żeby były faktycznie lepsze, więc myślę, że kolejne generacje sporo tutaj pozmieniają. Ale jeżeli szukacie czegoś, czego się naprawdę wyróżnicie i szukacie naprawdę jakiegoś super fajnego ekstra gadżetu, który ludzie będą mówili wow, to te okulary takie są. I tutaj mamy w ręku rewolucję. HTC zrobiło rewolucję, sporo do poprawy, dość droga, więc zwykły headset jest tańszy nawet. Wydaje mi się, że w różnych promkach Pro dostaniecie w podobnej cenie. Bardziej tą pierwszą generację niż drugą, ale nadal z kontrolerami. Ale jest tu sporo fajnych pomysłów, szczególnie na przykład właśnie sterowanie smartfonem. Czy jestem na tak, czy na nie? Finalnie chyba bardziej na nie, jeżeli chodzi o takie korzystanie na co dzień. Myślę, że to byłby raczej gadżet, którym bym się chwilę pobawił i gdzieś bym odstawił, chyba że miałbym audicę. I tam widzę faktycznie korzystanie, czyli gdy się podróżuje samochodem, nie kierowca, to wtedy one mogą być naprawdę fajnym rozwiązaniem. Albo właśnie takie VR-konferencje, które też mnie kupują, aczkolwiek jeszcze trochę czasu minie, niż faktycznie to będzie coś na co dzień, a nie tylko taka ciekawostka. Ale jak zawsze z technologią, czyli coś, co jest dzisiaj ciekawostką, jutro będzie czymś takim coraz szerzej popularnym, a za 3 dni pewnie będzie już codziennością.
Ja dziękuję Wam za dzisiejszą recenzję Vive Flow. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że wszystkie elementy, które chciałem poruszyć, no to ja poruszyłem, więc mam nadzieję, że również te, które Wy chcieliście usłyszeć, to się dowiedzieliście. Jeżeli czegoś zabrakło, to napiszcie koniecznie w komentarzu. Zobaczę i przy okazji kolejnych okularów na pewno na to zwrócę uwagę. A ja wracam do świata VR. Dziękuję Wam. Jak zawsze subskrybujcie, lajkujcie i oglądajcie Smart Me.